Dziś jesteśmy na wyspie Aran, jesteśmy w destylarni Lochranca, a ze mną nowość, comeback. Po 8 latach wraca Aran 14-letni do korężu. No butelka jeszcze gorąca, że tak powiem. Kurier przyszedł 2 godziny temu. Jak widzicie, butelka jeszcze jest nieotwarta, więc sprawdźmy razem, jak smakuje 14-letni Aran. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Aran, jesteśmy w destylarni Lochranca. Dzisiaj ze mną ta oto whisky, jest to 14-letni Aran, który wrócił do korężu po 8 latach przerwy. Zanim może jednak przejdę do strony praktycznej, to niech już otworzę tą butelkę i naleję whisky do kieliszków, albo do kieliszka, nie, do kieliszków i niech sobie już pooddycha. Mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Dobrze. No, to pierwsze otwarcie. O, bezdźwiękowe. Dobrze, mam przygotowane kieliszki. Dobrze. Mówię sam do siebie, ale wtedy mi to dodaje trochę bardziej otuchy. Ok. Do tego drugiego kieliszka dodam jednak odrobinę wody. Zobaczymy, jak reaguje ten Aran potem na wodę. Odstawię sobie ten kieliszek. Zrobię chwileczkę przerwy i zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem, dałem parę minut tej whisky, aby pooddychała. Co mogę powiedzieć o samym wypuście? Więc jest to 14-letni Aran. Zabutelkowany w mocy 46%, w naturalnym kolorze i bez filtracji na zimno. Jeśli chodzi o maturację, jest to głównie ex-bourbon z małym akcentem Palo Cortado. Tak jak oni sami ładnie napisali, primarily ex-bourbon with a touch of Palo Cortado. Niestety nie doszukałem się, jak duży jest ten touch, ile tego Palo Cortado tutaj jest w tym wettingu. W dodatku nie wiem, czy to był finish Palo Cortado, czy po prostu mamy tutaj kupaż beczek. Mamy tutaj głównie beczki po bourbonie, jak i beczkę, a może 2 beczki po Palo Cortado. No nie wiem, co to znaczy ta odrobina, ten akcent. No więc mamy teraz tego 14-letniego Arana znowu w korężu, ale jest to 14-letni Aran po rebrandingu. Jest to nowe opakowanie, nowa butelka, ale i maturacja nieco inna niż ten Aran sprzed 8 lat. Ponieważ w tamtym Aranie mieliśmy beczki po bourbonie, jak i po sherry. Tutaj mamy bourbon i Palo Cortado. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 59 a 65 euro. Zanim jeszcze przejdę do testingu, do nosingu, chciałbym tylko pokazać Wam kolor tej whisky. No nie wiem, jak to zrobić najlepiej. Może ustawię to w ten sposób. I mam przygotowaną 10. No nie wiem, czy to zobaczymy. Znaczy, ja to widzę. No powinienem podświetlić to z tej strony, ale myślę, że to wystarczy, aby zobaczyć, że ta 14 jest jaśniejsza niż 10. Nie wiem. No mam nadzieję, że było to w jakimkolwiek stopniu widać. Jeśli nie, to uwierzcie mi na słowo, że 10 jest ciemniejsza od tej 14. Ale w 10 mamy również w wettingu Sherry Oloroso, więc ma prawo być ciemniejsza. Z drugiej strony ta whisky ma 14 lat i te 14 lat spędziła w beczkach. Jeśli to jest ex-bourbon, to raczej nie first fill, bo myślę, że raczej w first fillu byłaby nieco ciemniejsza. Z drugiej strony porównywałem również ten kolor do Duero, porównywałem ten kolor do 18. No 18 też tutaj mam z boku w zasadzie. No 18 jest ciemniejsza, ale ja wiem, 18 ma mniej więcej taki kolor jak 10. A 18 jest maturowana w beczkach po Sherry Oloroso. No dobra, to koniec już z tym zamieszaniem. Przejdźmy do strony praktycznej. Jak widzieliście, wcześniej nalałem sobie tej whisky do kieliszka. Jeszcze wcześniej w ogóle jej nie próbowałem, nie wąchałem. Jest to dla mnie totalna premiera tej nowej 14. O, już pachnie, fajnie owocowo. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No to powiem tak. Od razu wiem, gdzie jestem.
Od razu wiem, jaki mam destylat. Jest pięknie owocowo. Mam jabłko, mam gruszkę, mam brzoskwinię. Jest i słód, jest morsko. No muszę powiedzieć, że jest intensywna. 46% ABV. Fajnie ułożona. Bardzo przyjemny dąb. Mam tutaj przyprawy. Jest troszeczkę takiej przyprawowości, takiej ostrości, ale jest to bardzo, bardzo przyjemne. Mam i takie akcenty bardziej wytrawne, lekko orzechowe. No ale dla pierwszego niucha po prostu fajny aran. No teraz troszkę cytrusów, więcej dębu. Taka słodka, żółta trawa. No, bardzo fajnie, ale nie mam tutaj czegoś nowego, odkrywczego, czego już wcześniej, że tak powiem, nie wąchałem, jeśli chodzi o tą destylarnię. Dobrze, mam teraz w ręku kieliszek, gdzie dałem odrobinę wody. No to tutaj jest bardziej wytrawnie, fajnie orzechowo, mam więcej dębu. No mam takie owoce, ale mam tutaj jakby więcej brzoskwini. I nie tylko taką słodką brzoskwinię, ale i taką mirabelkę. Więcej zbożowości, słodu. Obie są słodkie, ale ta jest słodka i bardziej wytrawna niż ta bez wody. Bardzo fajnie teraz. No teraz świetnie. Taki kwiatowy miód i do tego owoce z sadu. Ale takie dojrzałe, koniec lata. Mam wrażenie, że więcej morskości i odrobinę soli miałem w tym kieliszku bez wody. Tutaj jak gdyby mam więcej owoców. Fajnie się otworzyła teraz. Świetny dąb. Tu teraz czuję, że ten destylat jest dojrzalszy. Dobrze. Wrócę do podstawowego kieliszka, jeśli mogę go tak nazwać. Więcej świeżości. Więcej takich akcentów, powiedziałbym, no tutaj jest coś też i z zielonych owoców w tym momencie. Ale jest i coś czerwonego. Ona jest i słodka, i wytrawna jednocześnie, ale tych słodyczy jest tu sporo, takiej owocowej słodyczy. No dobra. Sprawdźmy, jak będzie na języku. Kurczę, jest fajnie. Jest fajnie. Jaka ona jest delikatna. Ona jest taka oleista, jest taka aksamitna. Wręcz o ile mam coś świeżości, ostrości na nosie, to muszę powiedzieć, że smakuje jakby miała 40% ABV.
ale nie, że jest tak mało intensywna, ta alkoholowość jest tak fajnie ułożona, ta alkoholowość jest tak delikatna, praktycznie w ogóle nie czuję alkoholu. No dobra, przesadzam. To jest whisky, to jest alkohol, ale świetnie ułożony. Po prostu po tym, co miałem na nosie, nie oczekiwałem czegoś takiego na języku i wybiło mi to troszeczkę z tropu teraz. Końcówka jest bardzo fajna, lekko wytrawna, owocowa. No mam tu coś takiego, że czuję i jasne, i ciemne owoce. Nie wiem czemu mam teraz taką asocjację do takiego kompotu z owoców z sadu, ale do tego byśmy jeszcze dodali troszeczkę rabarbaru. Jest bardzo fajnie, morsko, lekko słono, jest wytrawnie, ale nie wiem jak to powiedzieć, tak aksamitnie wytrawnie, tak oleiście wytrawnie. Czujesz, że jest to wytrawność, ale to absolutnie nie jest gorzkie. To jest taki, nie wiem, no taki touch wytrawności. To jest eleganckie. No fajnie, fajnie. No nie wiem, ile tego Palo Cortado tutaj jest. Prawdopodobnie jakaś kropelka, ale właśnie ta kropelka na finiszu świetnie wychodzi. Oj, teraz bardzo słodko. Taki plaster miodu. Do tego mnóstwo owoców. I już nie tylko takie jasne owoce, mam i ciemniejsze owoce. Mam troszkę cytrusów, ale absolutnie to nie jest cytryna. To idzie bardziej w stronę pomarańczy, ale takiej czerwonej pomarańczy. No, podoba mi się teraz bardzo. Jest taka bardziej jednolita. Tworzy taką całość. O ile przedtem, na tym pierwszym niuchaniu, było trochę więcej tej świeżości, takich jasnych owoców, więcej tego dębu i przypraw, to teraz przy tym drugim podejściu nie odczuwam tego tak bardzo. Jest pięknie, ale mi się teraz podoba. Kurczę, ale mi się podoba. I powiem Wam tak, tu mam wanilię, tu mam takie ex-bourbonowe klimaty, ale raczej takie refile, raczej taki second fill. Tutaj jest fajnie to wszystko podmalowane, ale ten destylat tutaj naprawdę ma dużo miejsca i mam sporo tych owoców. Troszeczkę brakuje mi tutaj tych tropikalnych owoców, może się ich zaraz doniucham, ale to Palo Cortado też tutaj wniosło odrobinę. Myślę, że ta pomarańcza właśnie jest bardziej od Palo Cortado. Sam aran byłby bardziej cytrynowy, moim zdaniem. Fajnie, bo teraz ten bardzo jasno owocowy, taki cytrusowy, że tak powiem, z tropikalnymi owocami destylat spotkał się gdzieś tam, nie wiem w jakim stopniu, z tym Palo Cortado. Dodało to takiej fajnej orzechowości, takiej elegancji, takiej aksamitności. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale teraz jest zarąbiście. No powiedziałbym naprawdę taki kompot z owoców z ogrodu, takich dojrzałych owoców z ogrodu. Mamy właśnie jabłko, mamy gruszkę, mamy brzoskwinię. Jakbyśmy to wszystko jeszcze posłodzili miodem i do tego dochodzi ta bryza morska. Oj teraz, ale fajnie kremowo, śmietankowo, bardzo słodko. Ale pięknie teraz. Dobra, przejdę jeszcze raz do tego drugiego kieliszka z odrobiną wody. Zobaczę, czy tutaj coś się zmieniło. No tutaj mam więcej dębu, więcej tanin, więcej orzechowości. Dobrze, teraz te owoce. Ale pięknie, ale pięknie. Dobrze, skosztuję teraz tej wersji z wodą. Jest fajnie. Ale, oj, teraz.
Pierwszy raz wyczuwam mango. Wyczuwam mango. Mango i czerwoną pomarańczę. Fajnie, fajnie. Teraz się zaczyna coś dziać. Troszeczkę przypraw. Fajnie teraz słodowo-morsko. Chciałem powiedzieć na początku, że fajnie, ale tak jednolicie. Ale teraz po tych paru sekundach, zresztą widzicie po mojej reakcji, zaczyna się coś dziać. Teraz bardzo fajnie, bardzo przyjemnie pomarańcza, ale czerwona pomarańcza. Delikatnie przyprawy, delikatniusio. Świetny dąb. Im więcej wącham tą whisky, tym bardziej mi podchodzi. No słuchajcie, jestem szczery, mówię jak jest i moje oczekiwania od Arana są naprawdę duże. Są naprawdę duże. Nie ma tutaj absolutnie jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Dobrze, drugiego łyka, tej 14, tym razem bez wody. Nie wiem jak to opisać, Słuchajcie, jak piłem tego Arana z wodą, tworzyło to taką całość i po prostu przeszło przez język, przez gardło i tak dalej, i tak dalej. I po jakimś czasie zaczęło się coś dziać. Ale tutaj wyraźnie z przodu mam więcej słodyczy i jakby coś otulało mój język. Coś, co by było takie puszyste, aksamitne, oleiste. Bardzo przyjemne doznanie. Mam jednak wrażenie, że ta bez wody jest delikatniejsza. Tam jest bardziej uwypuklony dąb, taniny, bardzo przyjemne. To czuć, że to jest starsza whisky, no ale zaraz sprawdzimy, na ile starsza w doświadczeniu. Jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony. No ja nie do końca sam wiedziałem, czego oczekiwać. Poza tym, że mam tutaj 14-letniego Arana. 18 rewelacyjna, 10 świetny standard i mamy coś pomiędzy. Tutaj ten touch of Palo Cortado troszkę namieszał, ale moim zdaniem bardzo pozytywnie. Dobra, no nie ma co czarować. Skoro już wyciągnąłem tą 10 i 18, aby porównywać kolory, to sprawdźmy, jak wypadnie ta 14 na tle korężu. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem. Zostaliśmy w Lochranca na wyspie Aran. U mnie za oknem burza, ale mam nadzieję, że tego nie słychać. Więc porównajmy teraz tą 14 z 10 i z 18. Wszystkie trzy mają tą samą procentowość, 46%. Wszystkie trzy naturalny kolor i bez filtracji na zimno. Tutaj mamy ex-bourbon i nieco sherry oloroso. Tutaj mamy sherry oloroso. Tutaj mamy ex-bourbon i nieco Palo Cortado. W mojej prawej ręce 10. No ale ciekawie, bo na pierwszego niucha w tym momencie mam tylko i wyłącznie morskość, sól, karmel i prawie żadnych owoców na początku. Teraz przychodzą owoce. Jasne owoce, tropikalne owoce. Mam i dojrzałego banana. Mam i tutaj ananasa. Oczywiście wanilię. Ale to ta 10 robi teraz na nosie wrażenie bardziej wytrawnej niż 14. Ale zaraz porównamy bezpośrednio.
Nie wiem, jak to zrobić. Dobrze, to jednak tak to zrobię, że porównam teraz bezpośrednio 10 z 14 i na nosie, i na języku. Później przepukam sobie usta i porównamy bezpośrednio 14 z 18. Bardzo fajnie. Ale może zanim skosztuję tej 10, jak już nos się przyzwyczaił teraz do Arana 10, to jestem ciekawy, co wyłapię teraz, bo będę bardzo wrażliwy właśnie na te różnice. Jacie góra. Jacie. Fajnie, to wiecie co? Przyszła taka piwniczka. Jakbyśmy mieli taką piwnicę latem, mój dziadek miał w piwnicy właśnie taki koszyk z jabłkami i tak, ta piwnica taka wilgotna, gdzie również było sporo kurzu, ale musiało być bardzo gorące lato, że nawet i w tej piwnicy już było tak ciepło, wilgotno i masz zapach tych owoców. To taki lekki kurz, nie wiem, taka pianka, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taka para, coś aksamitnego, coś delikatnego, coś co otula te owoce. No jest pięknie, jest pięknie, jest pięknie. No teraz bardzo wyraźnie czułem, że ta whisky jest świetnie ułożona. To znaczy, 10 jest bardzo dobrze ułożona, ale ta jeszcze lepiej, jeśli mogę tak to określić. Dobrze, przejdę do 10. Czekajcie. Kurczę, nie umiem tego nazwać. To nie jest agres, taki bardzo dojrzały czerwony agrest, albo taki też dojrzały rabarbar. No coś, gdzieś tam coś z tyłu takiego. No dobra. 10, Aran, sprawdzę na języku. No bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo słodko, słodowo. Sporo tych owoców. Czuję wyraźnie banana. Tego ananasa tutaj nieco mniej. Jasne owoce z sadu. Żółta gruszka. Żółte jabłko. Teraz nieco wytrawności. Bardzo fajny dąb. Troszeczkę przypraw i morskość. Kurczę, świetna jest ta 10. Teraz troszeczkę więcej dębu. Lekko goryczkowo, ale bardzo przyjemnie. Troszeczkę orzechowo. Teraz czuć troszeczkę ten wpływ beczek po Sherry Oloroso. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Aż sam jestem ciekawy, jak będzie smakowała teraz ta 14 po takim fajnym wejściu 10. Taki budyń. Ja normalnie widzę taki budyń śmietankowy, śmietankowo-owocowy. I ten budyń, dobra, chciałem powiedzieć, ma kolor fioletowy. Dobra. Widzę, że moje oczy piją również. Dobra, skosztuję 14. Jest inaczej. Jest lżej. Jest bardziej elegancko, bardziej aksamitnie, bardziej oleiście. Jest delikatniejsza. Pomimo tego, że ma 46, no pomimo tego, obie mają 46% alkoholu, ale pije się lepiej, jest delikatniejsza, więc te 14 lat zrobiło swoje. Te beczki absolutnie się tu nie narzucają. One zaokrągliły ten destylat, one dodały takiej aksamitności, takiej oleistości. No sorry, że powtarzam ciągle jedne i te same epitety, ale ona właśnie taka jest. Jest bardzo leciutka, jest świeża, a jednocześnie jest taka elegancka, lekko wytrawna.
Tutaj miałem więcej takiej słodowości i troszeczkę ten destylat wydawał się być cięższy na języku. Tutaj jest po prostu lżej. I to dużo lżej. I nawet te przyprawy tutaj są inne niż w tej 10. Kurczę. Bardzo fajnie, bardzo fajna whisky. Dobra. Przepukam sobie usta i zrobimy teraz starcie 14 kontra 18. Zaraz wracam. To zestawiamy teraz 14 z 18. Słuchajcie, tą butelkę otworzyłem jakieś pół godziny temu. No teraz patrzę na zegarek. Trochę więcej niż pół godziny temu. A te inne butelki tutaj są potwierane, nie wiem, 10 już może z 2 miesiące, a 18 już ponad pół roku. Tak, że te whisky miały troszeczkę czasu więcej niż ta 14 i musimy wziąć to pod uwagę. No i to jest oczywiście mój pierwszy kontakt z tą whisky, zaraz po otworzeniu. Ale jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Po prostu ja uwielbiam Arana, a to jest bardzo dobry Aran. Dobra, 18 w mojej prawej ręce. No, wali żabami z nieba. Mam nadzieję, że mój mikrofon tego nie złapie. No ale idziemy dalej. No to tu teraz tak mam troszeczkę syropowo, bardzo słodko, czerwono-owocowo. Więcej, stanowczo więcej czerwonych owoców, cięższych czerwonych owoców, ale i tropikalne owoce w tym momencie. O, ale pięknie teraz. Super ułożona whisky, 46%. Tutaj absolutnie nie odczuwam alkoholu na nosie. O ile nieco odczuwałem w 10 i nieco na początku w tej 14, ale weźmy to pod uwagę, że tą butelkę dopiero co otworzyłem. Tutaj absolutnie nie. No tutaj czuć wyraźnie, że to jest starsza whisky. Świetny destylat. Dobrze. No tutaj czuć, że ten alkohol nie jest tak dobrze ułożony jak w tej 18, ale po pierwsze mamy 4 lata mniej w beczkach, po drugie ta butelka jest dopiero co otworzona. Kurczę, tutaj jest leciutko. Nie wiem, tutaj mam takie naprawdę letnie klimaty. Może nie wczesne lato, ale tak sierpień. Pięknie. I żółte trawy teraz, i morskość, i te owoce. Tutaj więcej dębu, więcej czerwonych owoców. Teraz tak troszkę ciężko czerwono-owocowo. Troszeczkę politury meblowej. Zarąbista whisky. Dobra, skosztuję 18. Tu jest mango. Dojrzałe mango i czerwone owoce. Czerwone, ciężkie owoce. Kurczę, ten dąb. Tu mam najwięcej tropikalnych owoców. Z tych 3 whisky tutaj mam najwięcej tropikalnych owoców. Gdzie ten jasny destylat Arana z tropikalnymi owocami zetknął się z Sherry Oloroso i dał zarąbisty efekt. Kurczę. To jest miód. Teraz fajnie, taka zakurzona piwniczka. Tylko nieco inny klimat niż tutaj. Tutaj bardziej tak tytoniowo, tak skóra.
wiecie, takie sherry oloroso klimaty, a jednocześnie świeże i tropikalne owoce. Kurczę, uwielbiam tą whisky. Zrobię sobie jeszcze jednego łyka. Świetnie, świetnie. Jeszcze raz, świetnie. Wiem, że jestem nudny, ale powiem. Aran 18, zarąbista whisky. Zarąbista whisky. Polecam, polecam, polecam. Wiem, nie jest tania, ale można już ją kupić od 120 euro i patrząc na ceny 18, to nie jest zła cena. Druga sprawa jest taka, że wstrzymano tymczasowo produkcję Arana 18, a teraz już wiemy nawet dlaczego. Dobra, wrócę teraz do tej 14. Specjalnie nie płuczę ust wodą. Chcę po prostu wyłapać różnicę i zobaczyć, jak się ma ta 14 na tle tej 18. Ale ona jest bardziej taka aksamitna, bardziej taka kremowa. Wiecie co? No widzę taki deser z musu jabłkowego. Mam mus jabłkowy, znam taki deser po prostu, dlatego teraz będę to opisywał. Mam mus jabłkowy, taki fajny mus jabłkowy z dojrzałych jabłek, do tego prażone migdały i do tego bita śmietana. Coś takiego. I jest tam coś jeszcze. No i jest tam coś jeszcze, no nie wiem. No ja bym powiedział, że to jest taki dojrzały rabarbar, taki dojrzały agres. No kurczę, jest tu coś takiego jeszcze. Sad owocowy w sierpniu. No ale te żółte trawy, nie? To raczej wrzesień, październik. Dobra, zostawmy miesiące. Skosztuję teraz tej 14. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Słuchajcie, no jest nieco więcej świeżości, więcej ostrości i więcej przypraw na języku niż w 18. No jest tak, że ta 14 nie jest tak super ułożona jak ta 18. No i ta 18 trochę sobie już u mnie stoi. Tutaj jednak jest więcej tej świeżości, tej owocowości. Ona jest jednocześnie troszeczkę lżejsza, ale ma takiego lekkiego pazura. I ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy po prostu ten pazur to jest ten destylat, to jest ta whisky, czy jest to kwestia tego, no dobra, dzisiaj ma tego pazura, więc o nim wspominam. Ale nie wiem, być może gdyby ta whisky sobie postała z miesiąc, dwa i troszkę jeszcze bym upił, to może ten pazur, że tak powiem, by się troszeczkę przypiłował. Ale mi to bardzo odpowiada. Mi to bardzo odpowiada, bo świetnie jest zbalansowana, świetna po prostu ta owocowość, gdzieś taka delikatna wytrawność, ta oleistość, ta aksamitność. Ja wiem, że powtarzam to jak mantrę, ale po prostu tak smakuje ta whisky. Świetnie, świetnie na finiszu. Jest po prostu tak elegancko, wytrawnie i nie mam goryczy. Nie mam goryczy. Nie mam nic tanin goryczy. Jest po prostu świetnie. I ten dąb jest leciutki. Jeszcze jednego łyka, zanim przejdę do podsumowania. A teraz sobie zrobię takiego porządnego. Jest świetnie, jest zarąbiście. Jak ona się pije, jak ona się pije. No słuchajcie, nie jest może tak delikatnie jak przy 18. 18 możemy pić praktycznie jak kompot. 18 jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo można ją pić i wydawałoby się, że tam w ogóle nie ma procentów. Przesadzam, oczywiście. Czujemy, że pijemy whisky, ale świetnie się pije. Tutaj jest troszkę tych przypraw. Jest. I mam teraz troszeczkę cynamonu, mam troszeczkę imbiru, ale minimalnie. Ale fajnie, fajnie dodaje to smaczku. Bardzo mi się to podoba. Dodaje takiej świeżości. I z jednej strony właśnie mamy słodycz owoców, mamy morskość, troszeczkę soli, potem mamy taką wytrawność, orzechowość, taką elegancką wytrawność. I to wszystko razem świetnie gra. Mamy kilka takich odsłon, kilka takich momentów, kilka takich momentów, kilka takich i za każdym łykiem jest bardzo fajnie, bardzo ciekawie i nieco inaczej,
ale cały czas fajnie. Mi ta whisky bardzo, bardzo się podoba. Nie wiem, tu może nie ma z jednej strony takich super fajerwerków, ale właśnie myślę, że są. Właśnie myślę, że są. Przez to, że ta whisky jest taka aksamitna, jest tak fajnie ułożona, tak wszystko to tutaj według mnie super ze sobą gra, myślę, że naprawdę zrobili fajną robotę. Że nie zrobili tak, że dali jakieś takie super aktywne beczki, z Palo Cortado, dali jakiegoś first filla. Ta whisky absolutnie nie jest przebeczkowana. Czujemy, oczywiście czujemy tutaj wpływ tych beczek, ale ten destylat cały czas tu jest. Te beczki tak fajnie go zaokrągliły, nadały mu fajnie charakteru, takiej oleistości i uwaga, aksamitności i po prostu jest świetnie. A do tego jest lekko i do tego mamy fajne przyprawy. Rewelacyjnie, rewelacyjnie. Jak dla mnie rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolony z tej butelki. Cieszę się, że kupiłem tą 14 i 14 witam Cię w mojej szafie. Na stałe. Teraz nawet tak leciutko, takie pieczone jabłko. No nie wiem, normalnie nie wiem. Im dłużej będę siedział przy tej whisky, tym więcej rzeczy tutaj odnajdę. Ale pięknie, ale pięknie. No słuchajcie, dobra, czas na podsumowanie. Dzisiejszym bohaterem jest ta 14. Ta 14, która wróciła do Korężu Arana po 8 latach nieobecności. I uważam, że jest to świetny comeback. Nie mam tutaj co prawda starej 14, aby je ze sobą zestawić i czy jest lepiej, czy gorzej, ale to nie o to chodzi tutaj w tym momencie. W tym momencie chodzi o to, że mamy 14-letniego Arana w Korężu. I czy ten Aran ma swoje miejsce pomiędzy 10 i 18? Jak najbardziej ma. Jak najbardziej ma. Świetnie się uzupełnia ten Koręcz. Świetna 10, świetna 18, świetna 14. Z jednej strony, kiedy miałem tego pierwszego niucha, jak sobie zobaczycie jeszcze raz od początku, zresztą sam sobie to potem zobaczę, to miałem wrażenie, no nic takiego nowego tam nie mam. Czuję, że jestem na wyspie Aran, że jestem w Lochranca, czuję świetny destylat Arana, ale tak sobie pomyślałem, taka lepsza 10. Nie, to nie jest lepsza 10. To jest świetna 14. I cieszę się bardzo, że zrobiłem to porównanie, bo to porównanie pokazało właśnie, jaka jest ta 14. Oczywiście, zaraz przy pierwszym niuchu poczujemy, gdzie jesteśmy. Ale czy to jest wada? Czy jeśli kupuję jakąś whisky z danej destylarni, czy nie chcę czuć, że to jest właśnie whisky z tej destylarni? Ale tutaj mam świetną odsłonę Arana. Dojrzałą, może nie tak dojrzałą jak 18, ale też nie tak ciemną i taką cięższą. No dobra, powiedzmy, bo ona aż taka ciężka też nie jest. Tutaj jednak mamy to mango, mamy te tropikalne owoce, ale jest nieco cięższa. Nie dużo cięższa, ale nieco cięższa. Ale tutaj mam o wiele więcej świeżości, więcej śmietankowości, takiej kremowości. Na lato jak najbardziej. Nie wiem, jak będzie zimą. Sprawdzę to może w listopadzie, w grudniu, ale teraz jak najbardziej. Czy jestem zadowolony? Tak. Czy polecam? Tak. I teraz musimy się odnieść do cena-jakość. Słuchajcie, 59 euro za 14-letnią whisky. Czyli mamy taki przedział cenowy, na przykład u mnie Glen Scotia 15. A tutaj mamy Arana 14. Jak najbardziej to pasuje. I Glen Scotia 15 jest świetna, i Aran 14 jest świetny. No nie ma 15, jest 14. I te 14 lat jak najbardziej wystarcza. Słuchajcie, jeśli lubicie dziesiątkę, to macie tutaj po prostu update. Płacicie za ten update. 10 można już kupić przy naprawdę dobrych angebotach, przy dobrych, jak to się mówi po polsku, przy dobrych promocjach. Można ją nawet kupić za 30 euro, za 31-32 euro. Czyli ta kosztuje, że tak powiem, dwukrotność. No i potem znowu ta kosztuje znowu dwukrotność. Mamy 30, 60, 120. Nie wiem, kto to wymyśla. No dobra, ale tak jest i tego nie zmienimy. Oczywiście, to jest zarąbisty standard, 10-letni standard, cena, jakość. No tutaj cena jest 2 razy wyższa, ale tutaj jest znowu następny level. Tutaj jest coś więcej, ale nie tylko, że mamy po prostu tą 10 dojrzalszą o 4 lata. Tu jest coś więcej. Tu jest dojrzalsza, świeższa, na innym poziomie, aksamitna, oleista, zarąbista 14. No sorry, brakuje mi epitetów, ale robię wszystko teraz na spontana, po tym jak kurier dostarczył mi tą paczkę. Po prostu chciałem to zrobić teraz razem z Wami.
I bardzo się cieszę, i bardzo się cieszę. Pierwszy niuch był taki oj, 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 fajnie, fajnie, ale czy tak fajnie? A teraz uważam, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I wiecie co? Zrobię jeszcze jednego łyka. Dla tych, którzy lubią arana, przepraszam, że to powiem, must have. Dla tych, którzy lubią dobre whisky, polecam, polecam, polecam. Dla tych, którzy jeszcze nie skosztowali arana, polecam Wam 10. Skosztujcie, to jest świetna whisky. Jest świetnie, jest bardzo dobrze. Tuż obok w pokoju już czeka moja żona, aż do niej przyjdę z tą 14. Już nie umiem się doczekać, aby się z nią podzielić tą moją radością. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!